Wspieraj historię i uzyskaj dostęp do dodatkowych materiałów. Więcej informacji w opisie. Просыпаюсь, опять это все, там, и алкоголь пробовал, и... Ну, стресс был сильный, конечно, очень. И вот до сих пор это все дело продолжается. Последствия очень тяжелые. Irkuck. Jedno z najważniejszych miast regionu wschodniosyberyjskiego. Ten położony 4200 km na wschód od Moskwy, ośrodek naukowo-przemysłowy od lat stanowi istotny punkt na mapie rosyjskiej gospodarki. Między innymi za sprawą funkcjonującego na tamtejszym terenie od 1932 roku Irkuckiego Zakładu Lotniczego. Stale poszerzająca się lista produkcyjna tego przedsiębiorstwa obejmuje zarówno samoloty cywilne, jak i konstrukcje przeznaczone do wykorzystania bojowego. I choć z jednej strony zakład miał i ma niewątpliwy udział w rozwoju miasta, tak z drugiej dla wielu mieszkańców Irkucka dźwięk przelatujących w pobliżu samolotów już zawsze będzie budził traumatyczne wspomnienia. 6 grudnia 1997 roku na płycie lotniska Irkuck-2 przynależącego do Irkuckiego Zakładu Lotniczego pozycję do startu zajął ciężki samolot transportowy rosyjskich sił powietrznych AN-124-100 Rusłan. Mierząca blisko 70 metrów długości maszyna, zaprojektowana w biurze konstruktorskim Olega Antonowa, stanowiła radziecką odpowiedź na amerykańskiego C-5 Galaxy, zachwycając publikę podczas oficjalnej prezentacji w 1985 roku. Niebywała wiedza inżynierów pozwoliła na opracowanie czterosilnikowego samolotu transportowego, zdolnego do wzniesienia w powietrze 392 tony masy całkowitej, wliczając w to 180 ton masy własnej. Ponadto za sprawą specyficznej konstrukcji podwozia, Rusłan wyróżniał się możliwością lądowania na nieutwardzonym podłożu. 6 grudnia 1997 roku zadaniem maszyny o numerze rejestracyjnym RA-82005 było przetransportowanie dwóch myśliwców Su-27 wyprodukowanych w irkuckim zakładzie. Ważące razem 40 ton samoloty miały zostać dostarczone do wietnamskiej bazy wojskowej Cam Ranh. Tego dnia na pokładzie Rusłana znajdowały się 23 osoby, 9 wchodzących w skład załogi oraz 14 pasażerów. Wszystko wskazywało na to, że dla samolotu mającego na swoim koncie niewiele ponad 1000 wylatanych godzin, w tym 576 cykli startów i lądowań, lot do Wietnamu będzie jedynie kolejną rutynową misją. Zadania nie utrudniały także warunki pogodowe. Było bezwietrznie, temperatura powietrza sięgała -20 stopni Celsjusza przy widoczności 3000 metrów. Nic nadzwyczajnego dla mroźnego Irkucka. O godzinie 14:40 czasu lokalnego wieża kontrolna wydała zgodę na start. 2 minuty później dowodzący lotem podpułkownik Władimir Fiodorow oderwał Rusłana od płyty aeroportu, nie spodziewając się nadciągających problemów. Zaledwie 3 sekundy po wzniesieniu w powietrze, na wysokości 5 metrów, doszło do pierwszej awarii. Zlokalizowany po prawej stronie samolotu silnik numer 3 przestał pracować. 6 sekund później, 22 metry nad ziemią, uszkodzeniu uległa kolejna jednostka napędowa, tym razem numer 2, a tuż po niej, na domiar złego, pracy odmówił także silnik numer 1. Oba usadowione po lewej stronie maszyny. Podejmując desperackie próby opanowania krytycznej sytuacji, załoga zdążyła nadać komunikat o napotkanych problemach, ale jeden pracujący silnik był niewystarczający, aby utrzymać w powietrzu ważącego w tamtym momencie 350 ton Rusłana. W rezultacie po osiągnięciu 66 metrów wysokości samolot uległ gwałtownemu przechyłowi, spadając prosto na znajdujące się zaledwie 1,5 kilometra od pasa startowego zamieszkałe przedmieścia Irkucka. After a huge Russian cargo plane plowed into an apartment block in Siberia. Tonight, the first pictures from Irkutsk revealed a scene of complete devastation. Rescuers are still searching for survivors.
35 sekund po starcie z lotniska AN-124-100 spadł na kompleks budynków mieszkalnych wchodzących w skład tzw. wioski awiacyjnej. Większość tamtejszych mieszkańców na co dzień pracowała w irkuckim zakładzie lotniczym. Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w domu wielorodzinnym nr 45 przy ulicy Drażdańskiej. Budynek przyjął na siebie lwią część impetu, ale ze względu na rozmiar samolotu i jego wypełnionych po brzegi zbiorników z paliwem, ogromnym uszkodzeniom uległy także sąsiednie nieruchomości, w tym zlokalizowany nieopodal miejski dom dziecka. Potężny ogon, który w przeciwieństwie do kadłuba wytrzymał uderzenie, oparł się na 5-kondygnacyjnym bloku przy ulicy Mira. Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Również te, które zgodnie z procedurami towarzyszyły Rusłanowi podczas jego startu z lotniska Irkuck-2. Członkowie tej grupy na własne oczy widzieli problemy, z jakimi zmagała się załoga samolotu tuż przed katastrofą. Akcję ratunkową komplikował rozległy pożar. Na dużej przestrzeni rozlało się ponad 100 ton paliwa lotniczego i choć służby przystąpiły do działań z nadzieją na uratowanie jak największej ilości osób, wiele ofiar straciło życie, zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, co tak naprawdę się wydarzyło. Jeden ze strażaków, mieszkający na co dzień w budynku nr 45, znalazł martwe ciało swojego młodszego brata, usadowione przy resztkach kuchennego stołu. Tam, gdzie chwilę przed katastrofą chłopak odrabiał lekcje. Сейчас в Иркутске 3 час ночи. Обстановка на пожаре по-прежнему трагическая, хотя сам пожар уже локализован, лишь кое-где пробиваются языки пламени. Из-под обломков самолета и из-под обломков разрушенного дома извлечено 29 трупов. Поиски третьего продолжаются. Strażacy i ratownicy pracowali bez odpoczynku przez cały dzień i noc. Z pomocą przyszły nie tylko służby, ale także lokalna społeczność. Ze względu na minusową temperaturę, schodzącą w nocy nawet do 30 stopni poniżej zera, konieczne było zapewnienie lokum dla ponad 70 rodzin, które utraciły dach nad głową. Pożar został w pełni ugaszony nad ranem 7 grudnia. Kolejnym etapem było przeszukiwanie gruzowiska. Całą akcję nadzorowali dobrze dziś znany ówczesny minister do spraw sytuacji nadzwyczajnych Siergiej Szojgu oraz wysłany do Irkucka na polecenie Borysa Jelcyna premier Wiktor Czernomyrdin. Wraz z nimi, dla zwiększenia efektywności działań, na miejsce katastrofy wysłano zespół psów ratowniczych. I choć nadzieja umiera ostatnia, dla ratowników było jasne, że na znalezienie żywych nie było szans. W rumowisku odnajdywano jedynie fragmenty ciał, wymieszane ze zmarzniętym błotem. Прежде всего хотел бы сказать и высказать соболезнования, глубокое соболезнование родным и близким погибших людей. Сейчас принято решение, разговаривал президент, направлены все туда спасатели сейчас, все те, кто активно занимаются ликвидацией этих мер. Принято решение, я ночью вылетаю в Иркутск, чтобы еще раз на месте посмотреть, что произошло. W wyniku katastrofy śmierć poniosły 72 osoby, wszystkie 23 znajdujące się na pokładzie Rusłana oraz 49 na ziemi, w tym 14 dzieci. Część z nich stanowili wychowankowie pobliskiego sierocińca. Wysoki bilans ofiar i poszkodowanych spotęgowany został przez dzień, w którym doszło do wypadku. 6 grudnia 1997 roku przypadł na sobotę. Wiele osób spędzało weekend w domu, co więcej w budynku nr 45 trwało przyjęcie ślubne. Поняла, что случилось. Был сильный взрыв такой большой, потом все стекла вылетели, все разлетелось, и потом взрывная волна сильная, и прямо стена огня. Ну, потом началась паника, потом начали детей выводить, ребятишек вытаскивать. Ну, все. W celu wyjaśnienia przyczyn tego tragicznego zdarzenia powołano specjalną komisję rządową, która w oficjalnym raporcie wydanym 2 miesiące po wypadku wskazała na wadę konstrukcyjną jednostek napędowych samolotu. Ustalono, że w przypadku silników D-18T produkcji ukraińskich zakładów Motor Sich zachodzi problem z tzw. pomparzem.
Sytuacji, w której z uwagi na zaburzony przepływ powietrza dochodzi do ograniczonej sprawności, a w ostateczności nawet do zniszczenia silnika. Twierdzenie podparto statystykami, zgodnie z którymi na przestrzeni 10 lat, od 1987 do 1997 roku, doszło do 60 awarii tych jednostek napędowych. Z taką wersją nie zgodził się producent, doszukując się przyczyn katastrofy w niskiej jakości paliwie. Zdaniem strony ukraińskiej, wysoka zawartość wody w nafcie skutkowała wytworzeniem kryształków lodu, które w dużej ilości doprowadziły do zapchania układu paliwowego. Хочу сказать, что слабым местом этого типа самолета является двигатель запорожского завода Д-18Т. У него очень слабая газодинамическая устойчивость при определенных режимах. Конечно, говорить о том, что отказали двигатели и сразу два, в общем-то, это редкость большая. На двух оставшихся, на одном крыле такой самолет не вытягивается. На взлетном режиме вряд ли, при полной загрузке, а загрузка была близкая к полной. По вине двигателя быть не может. Никогда. Еще раз повторяю, два двигателя. Один может включиться по вине, но чтобы два в течение 1 секунды или с разрывом 1 секунду, выключились два, а с разрывом 4 секунды 3 двигателя, а если взять 7 секунд, чтобы выключило 4 двигателя. Ani o jednej, ani o drugiej wersji nie można mówić jako o w 100% pewnej. W przypadku tej pierwszej ekspertyzę utrudnił fakt, że rzekomo wadliwe silniki spłonęły doszczętnie po uderzeniu w ziemię. Z kolei cysterna, z której pochodzić miało niskojakościowe paliwo, została natychmiast zaplombowana i przekazana organom rządowym. Wiele wątpliwości rozwiałyby zapisy z tzw. czarnych skrzynek, ale na skutek długiego przebywania w wysokiej temperaturze rejestratory uległy częściowemu uszkodzeniu. Переговоры экипажа сгорели. Пленка пришла в негодное состояние, и мы не сможем определить, что зарегистрировано было на этой пленке. Сохранился только регистратор полетной информации и лента, на которой в закодированном виде зарегистрированы все основные параметры движения самолета. Ze względu na brak jednoznacznych dowodów o potencjalnych przyczynach katastrofy AN-124-100 dyskutuje się do dziś. Zdaniem jednego z rosyjskich pilotów do wypadku doszło na skutek zakłócenia pokładowej elektroniki przez chiński radiotelefon jednego z pasażerów. Z kolei w 2018 roku przedstawiciele Ogólnorosyjskiego Instytutu Badań Naukowych Materiałów Lotniczych założyli, że wersja o zapchanym układzie paliwowym wcale nie musi być błędna. Z tą różnicą, że według naukowców powodem takiej sytuacji nie były kawałki lodu, a galaretowata masa wytwarzana przez grzyby rozwijające się w nafcie. Rzecz jasna, badając przyczyny katastrofy, komisja śledcza wzięła także pod uwagę ewentualny błąd po stronie załogi. Tezę tę dość szybko obalono, opierając się głównie na dużym doświadczeniu pilotów. W momencie wypadku dowodzący lotem podpułkownik Fiodorow miał na swoim koncie prawie 3000 godzin wylatanych na ciężkich samolotach transportowych. Jednak zdaniem członków lotniskowej brygady pożarniczej zabezpieczającej starty samolotów, z uwagi na pośpiech załogi, niedostatecznie rozgrzany Rusłan wzniósł się w powietrze z pominięciem procedur bezpieczeństwa przewidzianych dla startów przy mroźnych warunkach atmosferycznych. Смотрим, тут заводятся двигатели. Прошло минут 5, смотрим, самолет поехал. Почему он поехал, никто не понял. Обычно это происходило как? Они заводят двигателя где-то с полчаса, они там погазуют, то есть, прогреть. А тут почему для нас это и было удивительно, что как так, он только завелся и сразу поехал на взлетную полосу. Większość pozostałości po rozbitym samolocie usunięto już 2 dni po katastrofie. Z uwagi na poważne zniszczenia, niektóre budynki, w tym dom nr 45 przy ulicy Grażdańskiej, wymagały rozbiórki. Ocalał natomiast blok, na którym spoczął ogon Rusłana, ale wiele rodzin nie powróciło już do swoich mieszkań. Trauma, jakiej doświadczyli 6 grudnia, była zbyt silna. Familie, które w wyniku katastrofy utraciły swoich żywicieli, otrzymały od rządu jednorazową pomoc finansową w wysokości 20-krotności płacy minimalnej, około 1 700 000 rubli.
Ponadto poszkodowani uzyskali rekompensatę za straty materialne w wysokości do 50 milionów rubli na osobę. Stosowne odszkodowanie otrzymali także niepełnoletni, którzy na skutek wypadku utracili pełnosprawność. Ale wypłata pieniędzy nie była tak oczywista, jak zapewniano. Niektórzy swoich racji musieli dowodzić na drodze sprawiedliwości. Tak było chociażby w przypadku kobiety, która przed sądem musiała wykazać, że jej mąż i dziecko, którzy spłonęli w pożarze i po których nie ostały się nawet szczątki, naprawdę nie żyją. 25 lat po katastrofie Rusłana AN-124-100 wspomnienie o tych tragicznych wydarzeniach nadal pozostaje żywe. Jak co roku, 6 grudnia o godzinie 14 mieszkańcy Irkucka zbierają się w cerkwi Narodzenia Pańskiego, wybudowanej w miejscu, w którym niegdyś znajdował się dom numer 45. W fundamenty świątyni wmurowano kapsułę ze wspomnieniami osób, które utraciły bliskich. Tuż obok postawiono czarny, marmurowy pomnik. Wyryte na nim imiona otoczone zostały przez 72 świece, po jednej dla każdej z ofiar.